Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o ściółce. Klaudia odważnie sobie na tej ściółce klęczy, no bo dopiero właśnie z taczuszki ona została wysypana. Nie martwcie się, żadna wspaniała kurka nie zdążyła jeszcze narobić jej pod kolano. Tak, a jeszcze co ja chciałam wspomnieć, pokażemy Wam w tym filmie na przestrzeni 3 lat, jak testowaliśmy różne ściółki i którą uważamy za najlepszą, a którą za najgorszą. Więc zapraszamy Was do oglądania tego odcinka. Na samym końcu odcinka, już w skrócie, bo teraz zajmiemy się każdym z takich produktów jakby osobno, natomiast na samym końcu powiemy Wam, które uważamy za najlepsze przed wybiegiem, bo to jest inaczej, w kurniku, bo to jest inaczej i w przedszkolu, bo to jest inaczej. Zaczynamy! Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam troszeczkę pogawędzić o różnych ściółkach, jakie wykorzystujemy w kurniku i na zewnątrz kurnika, bo powiem Wam, że nie wszystko nadaje się tak samo do różnych pomieszczeń i jakie uważamy za najlepsze ściółkowanie w odchowalniku. Przynajmniej jednego tylko z produktów, jakie Wam wymienimy, nie używaliśmy. No ale tak na zdrowy rozsądek możemy o nim coś powiedzieć. W dalszej części będziemy mówić o piasku, o słomie siekanej, sianie, trocinach iglastych, zrębce to jest raczej siekanej konopi oraz zrębkach. Za najgorsze, czym możemy wyścielać nasz kurnik i przed kurnikiem, to już broń Boże nie polecamy. Uważamy siano wszelkiego rodzaju, liście, takie rzeczy, ponieważ one mają bardzo niską chłonność, bardzo szybko pleśnieją. Trzeba by było to bardzo często sprzątać. Dostęp do, no może do siana jest łatwiejszy, bo można zawsze kupić w balocie, ale siano też jest często niesiekane, tylko w dłuższych źdźbłach. Także tego generalnie nie polecamy do niczego. Wiemy, że ludzie stosują, dlatego wspominamy, ale jest to gdzieś na samym końcu. Dobrze, teraz przechodzimy do numeru 2, o którym ja Wam opowiem. Za numer 2 uważamy w tym momencie słomę, ale słomę nie siekaną, tylko tą długą. My mieliśmy taki dostęp, że mieliśmy właśnie słomę raczej takich w dłuższych pędach i powiemy Wam, że jeżeli chodzi o wyścielenie tego w kurniku i później wybieranie, to tragedia. Naprawdę to była tragedia, ponieważ słoma no, nie ma takiej chłonności tej wilgoci. Zresztą widzicie teraz w przybitkach filmu, jak my się zmagamy z tym. Słoma się pod wpływem wilgoci i odchodów kurzych, to wszystko się zlepia. I musicie dźwignąć taki no naprawdę kawałek solidny tego brudu, tej ściółki, którą chcecie wyczyścić kurnik. I to jest mordęga, to jest fizyczna praca. I powiemy Wam, że bardzo szybko to po prostu się wszystko zlepiało, ponieważ to było wszystko połączone i te kurki nie miały za bardzo jak tego przegrzebać, bo blokowało się to blokowało wszystko. się. A my pamiętajcie, czyściliśmy to już później, co tydzień. Ale co zrobiliśmy w zimie, to właśnie Klaudia odpowie. To, co zrobiliśmy w zimie, miała być głęboka ściółka. A tak, ale to jeszcze zaraz, to przejdziemy po kolei do tego. My za każdorazowym czyszczeniem, oprócz tego, że robiliśmy to kerszerem, czyściliśmy, to jeszcze wapnowaliśmy, żeby naprawdę było wszystko no, według nas czyste i może nie tyle sterylne, ale w ten sposób czyste, że nie było jakichś patogenów i pasożytów, które no, w kurniku mogłyby spowodować Wam choroby. Między innymi jak koksydiozę, jakieś pasożyty, później jeszcze mykoplazmy, no różne różności.
Przez długi czas z tym walczyliśmy. Później mieliśmy od czasu do czasu słomę taką bardziej krótką, nie? Jak to określić, posiekaną tą słomę. Było troszkę łatwiej, lecz mimo wszystko to no nie mieliśmy w tamtym momencie jakiegoś takiego lepszego rozwiązania. Aż do pewnego czasu, jak wykluły nam się malutkie pisklaczki, złapaliśmy kontakt i udało nam się pozyskać, jak to się nazywa? Z konopi, nie z rębek, Nie, tylko ściółkę konopną. Powiem Wam, że jest to bardzo dobry produkt, bardzo dobrą chłonność ma, jest dużo mniejszy niż słoma. Nie pleśnieje, jest Tak. ciężki i właśnie nie ciężki. pyli jak trocina. Chciałam to powiedzieć właśnie, że ta trocina, ona Wam tutaj lata w kurniku. To jest cięższe, to jest fajne. Jak są małe pisklaczki, jak one chodzą tymi stópkami, to też jest dla nich to łatwiejsze. Ale też przez pierwsze dni trzeba przyznać, bo później nabiera trocina wilgoci i jakby ten problem przestaje istnieć. Tak. Tylko tutaj no, musimy Wam przyznać, że jednak cena odgrywa rolę. My na gospodarstwie, no tak jak niejednokrotnie wspominaliśmy, trzeba gospodarzyć rozsądnie. Przy takiej ilości kurczaczków czy kurek, jak my mieliśmy swego czasu, to podchodziło pod duże ilości, po 80 sztuk. No dlatego by ta ściółka musiała no mimo wszystko no, być w większej ilości, jaką mieliśmy, dlatego no, było troszeczkę dla nas to za drogie. I tu jest w sumie chyba jeden minus, bym powiedziała, tej ściółki. Przynajmniej w naszych regionach ona jest kompletnie jakby nieopłacalna. No, tak, można to kupić przez internet, wiecie, no to jest dostępne. Plusem jej tak samo było to, że właśnie nie pleśniała, ale dobrze pochłaniała wilgoć, ten azot cały, no i oczywiście była później takim kompostem bardziej neutralnym w pH. Także no, prawdopodobnie troszeczkę bardziej by się nadawała na wszelkiego rodzaju warzywniaki i gdzieś tam, żeby rozsypać, gdzie boimy się o zakwaszenie gleby. Przy czym teraz będziemy mówić za chwilę o zrębce i trocinie, akurat z drzew iglastych. Ale wiemy z kilku źródeł, że nie ma co się przejmować też zakwaszeniem za bardzo. Owszem, to jest bardziej kwaśne, natomiast jak to już złapie ten azot, jakby tam przerobi się na kompost, czyli bardziej drobną formę przybierze, można spokojnie sobie sypać po co tam chcemy, nic się nie stanie. A iglasty zrębek czy iglasty trocin ma jeszcze wiele innych zalet, o których za chwilę będziemy mówić. Kolejnymi dwoma produktami już się podzielimy. Są z tego samego drzewa, czyli drzewa iglastego. Jest to po prostu trocina i zrębek. Różnica, no to każdy chyba wie. Trocina, cieniutki plasterek ucięty po cięciu piły. Zrębek jest to taka grubszy, znacznie grubszy, powiedzmy, no ja wiem, 2-3 mm kawałek drewna. Pocięty na jakieś mniejsze kawałki, ale wy jesteście niedelikatne, tak jak pancia. Au! Dobra. To później będzie. Trocina. Trocina jest, teraz odkryliśmy właśnie na bieżąco, że jest genialnym produktem, jeśli chodzi o wyściółkowanie kurnika, ale także przedszkola, tam gdzie odchowujemy maluchy. Kilka osób wspominało, że uważajcie, bo pyli, możemy zapchać im drogi oddechowe, że no wiadomo, widzicie jak kurki, jak jedzą, szczególnie małe, jak tu brudzą. Ty przestań. Jak tu brudzą i one później z tą trociną mogą coś jeść, że zapchacie im żołądki, że im tam kwasowość z tego. Nic takiego się nam nie wydarzyło. Nie wiem, może to jest głupiego szczęście, natomiast my odchowów mamy już za sobą naprawdę sporo. To idzie w setki kurczaków. W samym przedszkolu na trocinie nigdy nam się nie stało. Nic. Ale tak jak powiedzieliśmy, dla kurczaków byśmy najchętniej stosowali właśnie z konopi trocinę, ale zaraz za tą, którą uważamy, że absolutnie jest dobra, oprócz tego pylenia na samym początku, jest trocina z drzew iglastych. Jest bardzo odchłonna, kurce łatwo jest ją przegrzebać, czyli napowietrzyć. Ona się wtedy, jak jest napowietrzona, się suszy, jest mniej patogenów.
wspaniale chłonie azot. Jest przede wszystkim, w szczególności w okresach jesienno-zimowych, kiedy często mamy wylęgi, właśnie aby kurki były na następny rok jakieś młodziutkie, ona po prostu dobrze trzyma ciepło, izoluje jakby dno i wydziela ciepło, no bo kompostuje, więc naprawdę dużo fajnych ról. Bardzo dobra jest również w kurniku, tylko trzeba pamiętać, żeby ta warstwa była powyżej 15 cm, nie cieniutka, ona musi być gruba. Jak dosypujemy następne warstwy trociny, dorzucamy jakieś pszenicy, żeby kura właśnie chciała tam tej pszenicy szukać i przegrzebywać. No to jest bardzo ważne, właśnie żeby nie spowodować za dużej wilgotności, która w kurniku powinna być prawdopodobnie w granicach 40% maksymalnie. No zimą stosunkowo powinno być sucho, co jest problematyczne w nieocieplanych kurnikach, ponieważ kury grzeją, ściółka lekko grzeje, bo kompostuje, natomiast na zewnątrz jest zimno, więc gdzieś ten punkt rosy my wiemy, gdzie jest, on się na naszym daszku, gdzie jest cieniutki plastik przezroczysty, taki dający doświetlenie, się skrapla i spada niestety na tą ściółkę, mocząc ją jakby dodatkowo. Więc też tą wentylację nie zapominajmy zawsze mieć otwartą. Tak jak Wam wspomnieliśmy, ostatnim tutaj naszym tak jakby testowym produktem właśnie jest zrębka. I musimy Wam przyznać, że jesteśmy na tą chwilę tym zauroczeni, ponieważ bardzo wiele funkcji ona tutaj będzie spełniać. Tak jak wiecie, w permakulturze dobrze jest, żeby jedna rzecz spełniała kilka funkcji. I tak samo jest w przypadku właśnie zrębki, bo pomimo tego, że w tym momencie wyścielając zrębkę tutaj przed kurnikiem, oddzielamy patogeny, które są właśnie w glebie. Kurki wiadomo, no, są ich odchody, jedzą i też nie chcemy, że po prostu to się dostawało z powrotem do ich układów Kurki jak jedzą, to rozgrzebują, a później to. tam, gdzie zrobi kupę, potrafi znaleźć sobie tak ziarenko. Jest, taka jest kura, ale w tym momencie my nie tyle, że zrębki raz, że oddzielamy, ale dwa też są to z iglaków. To tak samo przy okazji dezynfekują, zabijają właśnie te patogeny. Iglak nie pleśnieje, pamiętajcie, jest bardzo dobrym dezynfekantem przy okazji pochłaniania. To jest jedno. I tak jak powiedziałam, wspomniałam już o permakulturze, później to, co się tutaj przekompostuje, możecie śmiało to użyć właśnie pod borówki. Jeżeli macie, będzie to doskonały kompost. Więc zobaczcie, ile rzeczy to spełnia. Raz, że zabija patogeny. Dwa, oddziela Wam tą... A prewencja przy kurach jest podstawą. Tak, i jeszcze jedno zapomniałam. Dlaczego my to teraz robimy? Latem może troszeczkę mniej, ale w tym momencie dlatego, że jak zima jest i jesień, macie tutaj, no tu jest błoto w tym momencie się robi. Jak macie już tą glebę taką odkrytą, zniszczoną przez kurki, no bo to jest ich tak jakby można powiedzieć najbliższy wybieg. Tak, od kurnika i tam tak, wszędzie grzebią dokładnie. najbardziej. Więc to ma chłonność i w tym momencie jak tutaj przyjdziecie, no też patrzcie na swoje bezpieczeństwo, nie wyrżniecie orzełka. Tak, no już kolokwialnie mówiąc, bo jakby tego nie było tutaj, tej wierzchniej warstwy, jest bardzo ślisko Na błocie się wodopoju. No tak jest. No to już chyba, nie wiem, chyba 4 albo 5 funkcji właśnie to zapewnia. To mówimy cały czas teraz przed kurnikiem, natomiast do kurnika również to dajemy. Tylko teraz troszeczkę inaczej to dajemy. To już opowie Wam Marcin. To chodźcie do kurnika. Ja jeszcze zrobię inną rzecz, którą planowałem i przy okazji właśnie Wam pokażemy, że my w tym momencie staramy się dosypywać zrębka do trocin. Czyli po prostu mieszamy
to ciężko, wiecie, tu nie jest jakieś Ja takie... może troszeczkę podświetlę. Tu jest, tu jest ciągle mało trocin. Mogli zobaczyć, to już... Znajdujemy się teraz w Kurniku. kurniku. I widzicie, no warstwę mamy tu ciężko powiedzieć, bo ona się obiła, my się tu już naprawdę sporo dorzucaliśmy w międzyczasie, no powiedzmy taką 5-10 centymetrową, powinna być jeszcze większa, co właśnie chcemy zapewnić teraz z rębkami. Zobaczcie, no ja sobie nawet pozwolę, tutaj popatrzcie na dno, to już jest taka bardziej przekompostowana, czy właśnie niższa, ale zobaczcie, jest to stosunkowo suche. No może nie na samym dnie, ale też absolutnie nie jest takie, ja wiem, żeby, widzicie, nie zbryla się, co nie? Czyli jest wilgotne, ale nie suche. No i właśnie takie coś chcemy osiągnąć. Jeszcze dodajemy zrębki, bo ta zrębka, no mówimy, ma fajną chłonność, jest grubszym materiałem, a wszystko, ponieważ jest to drewno, ono dezynfekuje. Im więcej tej materii organicznej tutaj nałupiemy, no mamy nadzieję, że... No to jest moja ulubiona przyjaciółka, zawsze za mną chodzi. Po prostu dołożymy jeszcze znaczną ilość tego zrębka, no i zobaczymy jak to będzie. Pamiętajcie, że jak jest zrębek, czy w ogóle macie jakąś ściółkę, wrzucajcie te nasionka zboża, żeby kurki mogły sobie pochodzić, no i przede wszystkim właśnie wszystko przegrzebywać. Dobrze jest na przykład zimą dawać owiec, bo bardziej grzeje ten owiec. Tak nam powiedziano. Tak nam powiedziano, więc tutaj właśnie my dajemy niewiele dobrze, że owsa. mieć pojemnik, żeby tutaj rozrzucić im i w tym momencie zobaczcie, my mieszamy, O, Marcin jest tutaj, pszenicę. i kurki są zaciekawione i od razu chodzą do niego koło nóg i patrzą, co on tam ciekawego ma, co on znalazł. Tak. No, wadą jest niestety to, że jak kopią, a chcecie na przykład właśnie dać troszkę jedzenia do karmidełka w zimie, no to one kopiąc zasypują to jedzenie. No niestety jest to ewidentny mankament, dlatego tak jest kulawo i wysoko, jak tutaj widzicie. Się tak chce zrobić. To jest najgorsze miejsce u nas. Popatrzcie. Popatrz, Klaudia. Ale pięknie. Już idę. I powiem wam, że gruba warstwa, bo cienka warstwa ma to do siebie, że jakby zalepicie ją. To się stanie ciapa i wiór nie spełni swojej jakby roli. Wiór nie może być w wodzie, on musi być w wilgoci cały czas. Wtedy on pracuje fajnie. Widzicie, i przesusza się, kurka to przesuszy, ale fajnie, powiem ci, że znacznie się to wszystko poprawiło. Dla nas jest to pierwszy rok, ale już któryś miesiąc z kolei i po prostu zauważamy, jak wspaniałym jest to produktem w porównaniu do słomy. No tutaj Marcin właśnie wykopuje, to ciemniejsze to już jest wilgotne. Wilgotne, ale on to zaraz przeschnie. Ja nie czuję, żebym, wiecie, kopał, widzicie, no w miarę to nawet pójdę dalej, popatrzcie. Nie ma tu jakiegoś dużego problemu. Ale przede wszystkim nie ma zapachu. Nie ma zapachu amoniaku, który no później powoduje to, że no kurki zaczną wam chorować. Tak. I to jest najgorsze, bo my doprowadziliśmy naprawdę do choroby. Przyznajemy się, mówiliśmy to już nie raz. To niejednokrotnie wspominaliśmy i po prostu robimy ten odcinek dla was jako taką no, z naszego doświadczenia i taką małą przestrogę. Prewencja, pamiętajcie, prewencja. Warto troszeczkę zainwestować. To jest przecież naturalny produkt. On się nie zmarnuje. Ja wiem, że to kilkaset złotych może kosztować, no bo jest tego bardzo dużo, ale co to jest kilkaset złotych, jeśli chodzi o życie kurki i tak naprawdę już będąc tacy bardzo przyziemni, no przecież kurka to są duże pieniądze, duża inwestycja czasowa, żeby zaczęła dawać jajka, no i kto by chciał tak naprawdę takie piękne stworzonko z własnego zaniedbania jakoś tam no uszkodzić zdrowotnie. Codzienne, to akurat idzie do odchowalnika, to jest trocina. Zamówiliśmy 80 jajek lęgowych leghornów. Chcemy spróbować jeszcze raz z tymi ptaszkami, no bardzo dużo też dobrych opinii od was widzowie słyszeliśmy dzięki Mariusz i jeszcze kilku innych. Chcemy jeszcze raz spróbować, żeby tą nieśność troszeczkę, bo my mamy, jak wiecie, stare rasy, one generalnie się mało niosą. To nie można powiedzieć tak, że macie dzienną nieśność 80% tak jak kiedyś, no nie, bo zielononóżka generalnie ma połowę mniejszą nieśność niż na przykład rosa, więc tak jakby wiecie, to troszeczkę się inaczej przekłada. Nam drugi dzień od ostatniego odcinka, drugi dzień już dają troszeczkę więcej jajek. Jest to dalej bez rewelacji, ale chyba widzimy, że idzie ku lepszemu. No i przede wszystkim kurki wyglądają zdrowo, czyli mają tą swoją przerwę, może stres powodowany tym dołączeniem maluchów do stada. Ja zaraz powymieniam, chcę wymienić te żaróweczki, bo one się wypaliły, kupiłem znacznie lepsze.
Dobra, jedną żaróweczkę mamy. Ona jest tutaj biała, ale świeci na czerwono. Przynajmniej tak mi zapewniono. Dopóki nie wyłączę, to nie będę wiedział. Kompletnie co innego w porównaniu. O, szkoda, że wam nie pokazałem. No tak, co, ale to ciężko tutaj Złapać. świetle. Uwierzcie mi, jest znacznie bardziej czerwony, bardziej stabilny. To są dużo droższe żarówki niż tamte. Tamte były po prostu LEDami z osłonką pomalowaną na czerwono, która parciała. A tu jest w środku dioda czerwona. Wiesz co, rękę przyłóż, bo przy ręce widać, że to jest czerwone, bo tak to w kamerze powiem Ci, że to żółte jest. Aha, nie, no jest ewidentnie czerwone. Jeszcze tu muszę poprawić, bo widzę, że coś tam iskrzy. Dobra, wyłączam prąd. Na pewno będą miały troszeczkę jaśniej. Wy też nie chcecie, pamiętajcie, tam gdzieś jest opis, znaczy film jakiś nasz zrobiony, że nie chcecie za dużo, wy nie chcecie tu robić dnia, to ma być tak, żeby one mogły sobie jeszcze coś pojeść, napić się wody, ale wy nie chcecie je wybudzać, co nie? Także tutaj pełna przestroga. Nie chodzi, żeby dawać 100-watową żarówkę. To są 3,5-watowe LEDy, czyli 7 W na gdzieś 10-11 m2 i to jest dobre ratio. Chyba tak to się mówi, nie? Dobra ratio? Proporcja? Proporcja dobra, pomyślałem, dobra. To tam idę wyłączyć. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze można wykorzystać jako ściółkę, to tak może dziwnie brzmi, jest piasek albo żwir. My nie polecamy tego sypania do kurników, chociaż może ktoś tak robi, ja nie wiem. Natomiast na zewnątrz, pod warunkiem, my nie korzystaliśmy nigdy z piasku, dla nas to jest za ciężki materiał do pracy, natomiast wiem, że tak się robi. Bardzo fajna higiena jest wtedy na pastwisku, gdzie biegają sobie kurki, tylko warstwa musi być dostatecznie wysoka, tak aby po prostu woda, która deszcz jak spadnie, żeby umył właśnie te całe tam kupy ich, odchody i zostały one gdzieś wypłukane albo w niższe warstwy jakby tego żwiru i piasku przesiąknięte. Piasek, no i zresztą jak i każde medium tego typu, musi być napowietrzane, przetrząsane i w końcu wymieniane. To nie jest tak, że coś macie na dożywotkę. Tak samo jak taka trocina, my myślimy, że po zimie to tego niewiele poza tym zostanie i będziemy wybierać i dawać nowe. Ale trocina i zrębek jest o tyle łatwiejszy, że jest lekki, łatwiejszy, łatwiej wysycha. Na pewno piasek dłużej wytrzyma, łatwiej go wyczyścić, deszcz go myje, natomiast później z nim właściwie nie ma za bardzo co zrobić, no nie wiem, na polu rozsypać, czy no rozumiecie, prawda, koncepcję piasku i ten. Fajne, bo lubią grzebać, bo łatwo się czyści, jest higieniczny, nic nie absorbuje, szybko wysycha. Natomiast minusem jest jego waga i jakby później brak użyteczności, czyli z piasku ciężko odzyskać ten azot i jakby mieć kompost. Nam się wydaje, że po prostu lepszy jest taki zrębek. Od chowalnika już zanieśliśmy trociny, je wysypiemy gdzieś za 1,5 miesiąca, kiedy wylegną nam się piskraki. O tym będziemy Wam jeszcze mówić, bo my dopiero po 18 jesteśmy umówieni, no zbierają dla nas jajeczka. Że dostarczymy, rzucimy w inkubator i zobaczymy, jak to będzie. Światełko świetnie działa, także dziękujemy Wam za wszystkie porady, my się Was słuchamy, analizujemy. Właśnie to nie jest tak, że dostajemy porady i od razu tam już z Wami się dzielimy, musimy to przetestować lub przetrawić w naszej głowie, żeby powiedzieć. Myślimy, że właśnie to jest droga i jak widzicie, przyczepa jest pełna i zamierzamy właściwie ją chyba całą rozsypać. Tutaj jeszcze do gęsi nie pokazywaliśmy, jaka tam jest ciapa, bo one się myją i robią tam zaraz. Ojej, tam to jest straszna ciapa. Wszędzie, gdzie właśnie nie ma trawy, tam rozsypujemy dzisiaj zrębki. Klaudia idzie Wam montować film. Musi być z tego rodzynek jak ostatnim razem, a Marcin idzie szufladkować, żeby pokazać jej, że ja też potrafię ciężko pracować, co czasami. Dokładnie. I zachęcamy Was do obejrzenia ostatniego odcinka właśnie o słabej nieśności, jeżeli ktoś jeszcze go nie oglądał, Tak. bo właśnie o tym Marcin wspominał, że w ostatnim Ciekawe, czy myśmy o odcinku. temperaturze mówili, Klaudia, w tym ostatnim odcinku, co?
Właśnie tak się teraz zastanawiam. Jakbyśmy nie powiedzieli, bo my już słabo pamiętamy, co było wczoraj, to chyba wieczne przemęczenie, to pamiętajcie, że poniżej pewnych temperatur, tam 5 stopni i niżej kurkom mocno spada nieśność. Także to jest też jakby no po prostu zima. I jak jest gorąco, tak samo. I Ale powyżej teraz pewnej, jesteśmy tak, w okresie tak, jesienno-zimowym. To Oczywiście, mówimy skrajne temperatury również ograniczają nieśność. No komu by się chciało jajko znosić, jak jest za zimno. Tylko mi się chce pracować, jak jest zimno. Dobra, lecimy. A my się widzimy co? Kiedy? A my się widzimy za 2 lata i 3 dni. Nie słuchajcie go Czyli w niedzielę. w niedzielę. W tą niedzielę. O 10:00. Cześć. Cześć, pa.